dochodzę do siebie. Jak już tu mogę stuknąć się tak, to znaczy, że zdrowy jestem, w miarę. Strasznie nie lubię chodzić do lekarza. Po prostu muszą mnie nieprzytomnego zawieźć. Inaczej ja tam nie trafię. Tak było nieraz, że wieźli mnie nie... Tak było nieraz. I oby więcej nie było. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Drodzy internauci, pokażę dzisiaj, jak się ostrzy piła twoja moja. To jest dobra piła. Ma dobry dźwięk, wysoki, stal jest dobra. No pilnik musi być nie gruby, drobny ząb dwójeczka, nie może być gruby, dlatego że jeden ząb byśmy ostrzyli, a drugi byśmy tępili. Pilnik musi być dość wąski. Jeden ząb jest gięty w lewo, następny w prawo, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. Musi być droga. Po naostrzeniu mam specjalne szczypce do ustawiania drogi. Trzeba to robić jednym pociągnięciem, można 2 pociągnięcia, w zależności to widać, jak jest ząb, bo może niektóremu mocno bieleje czubek. Któremu mocno bieleje czubek, to jest bardziej przytępiony. O, na przykład widzę tu się świeci, tu się świeci, tu się świeci, tu się świeci. Ona w ogóle dawno była nieostrzona, no bo jej nie używam teraz. Tego lata jej używałem, jak stawiałem pal. No, żeby pokazać po prostu, że mam jeszcze trochę starej wprawy, że potrafię sam tą piłą ciąć. Tu nie ma zęba, tu jest w lewą stronę, więc jak to się mówi, zdecydowanym ruchem. Płynny, zdecydowany ruch do przodu. Następny. Następny. Ja ją sobie trochę przeciągnę dalej wymadlą, dlatego że przeszkadza mi szczęka, a przecież jak ona będzie złapana dalej, to można z powodzeniem można ją ostrzyć, bo to jest ważne, że ona tam jest zamocowana i nie... To jest bardzo ważne. Można też piłę ostrzyć na kolanach, no ale po co na kolanach ostrzyć, jak jest imadło? Można się tym posłużyć. Dosłownie kiedyś widziałem u jednego leśniczego warsztat jeszcze ze starych czasów, jak w lasach pracowano piłami i siekierami. W tym leśnictwie nie było ani jednej piły spalinowej. Pierwsza się pojawiła, jak może byłem w pierwszej klasie szkoły podstawowej, to wtedy już miałem 7 lat. To wtedy pamiętam, pojawiła się pierwsza piła. A poprzednio, i pomimo, że była ta jedna, to wiadomo, ona nie dała rady zrobić tego, co trzeba było w leśnictwie wyciąć, więc drwale pracowali ręcznymi piłami i siekierami. I u leśniczego był właśnie warsztat taki, podobny był jak to imadło, tylko te szczęki były drewniane, bardziej wyższe, no i śruba była z boku, łapało się piłę i nawet to było przy takim warsztat przy stołku był, że sobie drwal siadał i na stołek piłę łapał w te szczęki drewniane, no i ostrzył. To był warsztat do ostrzenia pił. I jeszcze pamiętam, Straż Leśna przyjechała do leśniczego, a byli to dość dobrzy służbiści. No i wszystko sprawdzili, to, tamto, jaki jest stan drewna w lesie, co jest na stosach, czy się zgadzają numery, czy się zgadza kubatura drewna, wszystko się zgadzało, ale później jeszcze zaczepili o leśniczówkę i zobaczyli, że leży tam jakieś pół metra, może lepiej, dębu suchego leży w metrówkach. A ten dąb co tu robi? Ale ten dąb był tak złożony przy ścianie budynku. A pan leśniczy mówi tak: panowie, drwale pracują siekierami, a jak któremuś w lesie się toporzysko złamie,
To co ja mu dam? Co, każę mu surowego drewna uciąć na to bożysko, żeby sobie ręce odbił czy odparzył? No muszę mieć suchy dom, suche szczapy. No i strażnicy leśni dali spokój, odpuścili, a już chcieliby leśniczego karać za ten tam pół metra, czy trochę lepiej tego suchego dębu. Ale leśniczy był na tyle cwany, że potrafił sobie z tego wybrnąć. To jest, mówi, na toporzyska. Przygód było co niemiara. Pamiętam też taką przygodę. Chowałem króliki. Pewnego razu zajechał gajowy z jednym drwalem, bo oni tam coś robili na szkółce, no i mieli tam jakąś sprawę do ojca. Wjechali na podwórko, ale po przeciwnej stronie podwórka stała na kołkach klatka z królikami. Hodowałem ładne króliki. No wtedy miałem może już z 9-10 lat. No i cóż, widzę taki obrazek. Gajowy jak zsiadł z motocykla, zgasił motocykl, postawił motocykl na widełki i zdjął flintę, jedną rurkę z pleców i wycelował do królika w klatce. Bo a jak krzyczę, panie Gajowy, nie strzela pan, to króliki. A cholera, Gajowy, ja myślałem, że to zając. Miał poczucie humoru. Zastraszył mnie. Nie strzelaj. Panie, mówię, bo to królik... Nie. A ja myślałem, że to zając. Piłują taką piłą, to mówią twoja moja i dwóch żołnierzyków się szarpie, a piła ich nie słucha. Ni cholery, tak było na poligonie. Pojechaliśmy, to był 73 rok. 73 na 4 byliśmy na poligonie w Drawsku-Pomorskim. No i wiadomo, żeby poligon przygotować, pojechaliśmy pierwsi. Samochodem ciężarowym starym mieliśmy na samochodzie namioty do rozstawienia. No mieliśmy oczywiście piły, siekiery. No i trzeba było parę z takich grubych żerci, grubości dosłownie stempla wyciąć w lesie, żeby przygotować obóz. Bo potrzebne było parę kołków, parę żerdzi. No co chłopaki z miasta, ja byłem już kapralem. Dałem im piłę, mówię, bierzcie się do tej żerdzi, trzeba przyciąć tam. Pokazałem im kawałkiem kija, dałem im kawałek kija na miarę. No i dwóch żołnierzyków z miasta położyli tą żerdź tam na drewnie, które leżało na poprzek. No i szarpie się, ale ta piła ich nie słucha, jak to się mówi, ani czorta. Widzę, że ta piła im się jeden pchnie, drugi jakoś nie umie tak do rytmu pociągnąć. I dosłownie nic im z tego nie wychodzi. Nic, kompletnie nic. Więc ja tak patrzę. Wziąłem ich, zabrałem mi to piłę. Mówię, zobaczcie, wziąłem to żerć na kolano. Drugi koniec leżał tam na drewnie. No i przeciąłem tą żerć. Oni pootwierali, jak to się mówi, szczęki im opadły. Gdzie się kapral tego nauczył? Ja mówię, ojciec mi nauczył.
Pracowałem, przecież wtedy nie było pił spalinowych. W ogóle jeszcze piły spalinowe to były tylko dla drwali. Chyba że za dolary można było kupić, inaczej ona była niedostępna. No i cóż, mocno się chłopaki zdziwili. Mówię, nie szarpcie tej piły. Jeden lekko pcha, drugi ciągnie. Nie wolno piły zginać. Nie wolno piły zginać. Piła ma iść płynnie. Bo jak pchniesz za mocno i zegniesz piłę, to automatycznie ona się zakleszczy. Musicie po prostu, ona ma być napięta jak struna, ma iść równo. No, ta nauka na niewiele się zdała, bo oni byli z miasta i nie chcieli się tego uczyć wcale. Po prostu nie piłowali, tylko się mordowali. Teraz będziemy ostrzyć drugie. Znowuż będziemy ostrzyć co drugi ząb, tylko to już będą te zęby, które tam były prawe, teraz one będą lewe, dlatego że odwróciliśmy piłę na drugą stronę. No i tak można zacząć. No. Tu się nam świeci, tu się nam świeci. Panie kamerzysto, żeby panu opiłek nie wleciał w oko, bo będzie ciężko zasnąć, jak się zatrze w oko opiłek. Opowiadał mi jeden człowiek, że wiele lat marzył o szlifierce elektrycznej, takiej małej stołowej szlifierce. No i kiedyś pojechał do Olsztyna i udało mu się w Olsztynie tam w jakimś sklepie z narzędziami kupić szlifierkę stołową. Och, jaka była wielka radość. Spał w nocy, budził się i myślał, i śnił, i jak się obudził, to też myślał o szlifierce. No a jak doczekał dnia, zjadł śniadanie, no i prędko do warsztaciku. Szlifierkę przykręcił do stołu. No i będzie ostrzył nożyki od kosiarki rotacyjnej. Tak te nożyki ostrzył, zajadle ostrzył. A że nie miał za bardzo doświadczenia i tak dalej, skończyło się to. Jak mu wpadł opiłek do oka, to następnej nocy nie mógł też zasnąć, bo miał opiłek w oku. No i mówi, że się nacierpiał, nie mógł znowuż dnia doczekać, kiedy zaświta dzień. Pojechał do okulisty, a tam niełatwo było się dostać, no ale, bo kolejka była duża, ale jak powiedział, że jest z wypadku, że ma opiłek w oku, no to w końcu wziął go okulista, no i wyjął mu ten opiłek z oka. No cóż, smutna przygoda. Opiłek w oku jest coś bardzo złego, dlatego że opiłek jest ostry, jak się wbije w oko, to sam nie wypłynie. Jakiś drobna odrobinka piachu, czy jakiś wiórek, czy jakieś okruszyna źdźbła, to po prostu w nocy z łzą wyjdzie, natomiast stalowy opiłek nie wyjdzie, bo jest ostry i się wbija w oko. O proszę pana. Ja byłem okulisty parę razy. Kiedyś okulistka mnie po prostu skrzyczała, mocno skrzyczała mi: do cholery, panie, pan jeszcze widzi? Bo powiedziała, że ja mam w oczach blizny po opiłkach. Mam blizny, ale ja widzę. Jakiś mam wzrok taki. Jeszcze kreski na tej sufmiarce widzę bez okularów. Widzę, po prostu widzę. Jak mam coś zmierzyć, to po prostu widzę te kreski. Także
w moim wieku, no to chyba nie jest źle. Jeszcze idzie wytrzymać z tymi oczami. Ale ja mam na to jedno lekarstwo. Bardzo mało oglądam telewizji. Telewizja psuje wzrok. Ja bardzo rzadko. Ja wiadomości to słucham rano w radiu i wieczorem jak jem kolację, to też słucham radia i wiadomości. A telewizja to jest Dochodzę do siebie. Jak już tu mogę stuknąć się tak, to znaczy, że zdrowy jestem. W miarę. Dziękuję. Obeszło się bez lekarza. Cóż, strasznie nie lubię chodzić. Nie lubię chodzić do lekarza. Po prostu muszą mnie nieprzytomnego zawieźć. Inaczej ja tam nie trafię. Tak było nieraz, że wieźli mnie nie... Tak było nieraz. I oby więcej nie było. Tu jest jeden mocno zatępiony. Musiał gdzieś trafić na jakiegoś gwoździa. Cóż, każdy ząb przecież ma dwie płaszczyzny ostrzenia. Jak się ostrzy, tak, to się ostrzy co drugi, później trzeba odwrócić. Także trzeba tą piłę dosłownie, żeby ją wyostrzyć, to proszę pana, trzeba 4 razy ją obrócić. 4 razy, inaczej tego się nie da. Bo by się człowiek zmylił, jakby ostrzył każdy ząb. No bo to wiadomo, on ostrzy się z jednej strony. Żeby odwrócić i ostrzyć go z drugiej strony, to zawsze łatwiej jest ostrzyć w prawo, niż by ostrzyć raz w prawo, raz w lewo. No nie da się tak. Po prostu trzeba 4 razy obrócić, 4 razy, jak to się mówi, obrócić, żeby ją naostrzyć, ale to jest do zrobienia. Trzeba mieć trochę, jak to się mówi, czego? Cierpliwości. Cierpliwości. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jak dobra jest piła i dobrze wyostrzona i ma dobrze ustawioną drogę, to zetknąłem się z takim przypadkiem, jak pracowałem w Bieszczadach, że tam 2 trwali właśnie w lesie. Też mieli tak dobrą piłę i czasem ją się posługiwali. Jak ją cieli, to mówili tak, nasza piła dobrze bierze. Garść trotów tam i garść trocin z powrotem. Tylko że oni mówili to trochę z ukraińska, więc u nich było tak z wyttem, to było z powrotem. I tak mówili, nie trociny, tylko troty. Garść trotów tam i garść trotów z wyttam. Garść tam i garść z wyttam. Tak ta piła dobrze brała im. No ale później spotkała ich taka przygoda, że ktoś im tą piłę świsnął po prostu. I jeden z nich powiedział, cholera, żeby ten złodziej przyszedł i powiedział, daj na litra wódki, bo inaczej piłę to ci ukradnę, to bym dał. A ten drugi mówi, guzik byś mu dał, w łeb byś mu dał, a nie na litra wódki. To byś pilnował piły. Złodziej nie powie ci, kiedy przyjdzie ukraść. No czy nieprawda? Nie ty złodzieja pilnujesz, tylko on cię pilnuje. To i złodziej dopilnował, gdzie tą piłę chował i mu poniósł. Guzik byś mu dał, a nie litra. Mówi, takiej piły to już w życiu nie kupię. Tak jak była dobra. Mądry drwal po szkole. Tak.
No. O, ta piła jest, proszę pana. Ta piła to może mieć z 50 lat. Może mieć. To jest jeszcze piła, jak to się mówi, komunistyczna, ale widać, że dobra piła. Dobra piła po prostu. Teraz trzeba oszyć po prostu w drugą stronę. Teraz trzeba stanąć z tej strony i zaczniemy znowuż, tu już wszystko jest dobrze. Takiej się przyjrzałem, zaczniemy znowu z tej strony, dlatego że teraz mamy odwrotną sytuację. Jakby się siedziało i robiło się to na kolanie, to by się obróciło na kolanach. Ostrzymy te, które są ustawione w lewą stronę. Tu by był pierwszy, tu będzie drugi. Patrzę, czy nie trzeba któregoś poprawić. Wygląda, że jest dobrze. Teraz należałoby, proszę pana, wziąć kleszcze. O. Tak to wygląda. To są kleszcze jeszcze przedwojennej produkcji do ustawiania drogi w pile.